Fosipod F7200. Teraz będzie ciekawy, ponieważ to urządzenie potrafi według producenta dać nam aż 7000 watów, czyli 7 kW energii. Jest spore i ciężkie, ale ma kółka i ma taką wysuwaną rączkę z przodu, dzięki której można łatwo to transportować, a jak ktoś lubi, może to też dźwigać. Są dwie rączki z boku. Do tego też możemy dokupić dodatkowe 2 magazyny energii. Podobnie wyglądają, mają w sobie jakieś 5 kWh energii. On też w sobie ma około 5 kW, więc my mamy w sumie możemy mieć 15 kWh energii na kółkach przenośne. Co dostajemy z urządzeniem? Trochę przewodów. Pierwsza rzecz to jest zasilanie z sieci, tak to wygląda. Druga rzecz, zasilanie z gniazdka samochodowego. I tutaj są aż 2 zasilania z fotowoltaiki. To tradycyjne na gniazdko samochodowe i takie drugie, dość nietypowe. Możemy do niego podłączyć zarówno małą fotowoltaikę o małym napięciu, kilka paneli, ale możemy też do niego podłączyć fotowoltaikę już taką konkretną, dużej mocy, o wysokim napięciu. A co ciekawe, możemy go włączyć w tryb pracy, gdzie to on wysyła poprzez fotowoltaikę prąd. Czyli jeżeli mamy jakiś, oni proponują nam ich konkretny za 400 zł inwerter, to z niego energia może trafiać do naszego domowego gniazdka sieciowego. Czyli działa jak normalny falownik hybrydowy, pewnie tak to nazwijmy, który potrafi zgromadzoną w sobie energię wysyłać do gniazdka domowego. Tylko 800 W, ale zawsze. I jest to, może ktoś potrzebuje, komuś się przyda, nie wiem, nie wnikam. Do tego mamy jeszcze w komplecie takie końcówki. Możemy je podpiąć, o, tutaj, do tego wyjścia. Tu jest bezpiecznik. 230 V, duża moc podobno. I też mamy w komplecie, o, takie końcówki. Możemy je tu z boku zamontować i z nich czerpać energię. Także tak wygląda komplet. Ja zacznę eksperyment od sprawdzenia mocy. Aha, jest pokrętło jeszcze, które mówi, z jak dużą mocą możemy my pobierać, to urządzenie może pobierać energię z sieci elektrycznej, żeby jej nie przeciążyć. No i na wszystko jeszcze działa aplikacja. Możemy to sterować przez aplikację zewnętrzną, USB, tym podobne rzeczy. Nawet tego nie będę testował, bo to już testowałem wielokrotnie i wiadomo, że to jest bardzo proste, łatwe. Tu są wyjścia na te dodatkowe magazyny energii. To widzieliście, wyjścia akumulatorowe. I tu mamy zasilanie z sieci i fotowoltaikę łącznie z rozłącznikiem fotowoltaiki. Pierwszy test. Mamy regulację, z jaką mocą ładujemy. Nastawiłem najmniejszą moc, 600 W. Kręcimy tym. Czy będzie większy pobór energii? Jest większy. Damy na full, na maksimum. To jest 3 kW. I zobaczmy, co się stanie. Czy pójdzie na 3 kW? Teraz jest silne słońce, na wyświetlaczu nic nie widzimy. Rośnie nam. Mam nadzieję, że bezpiecznie wytrzyma to. A jak to się wyłączy? Warto dać pauzę. Stopniowo narasta, także to nie jest jakieś takie narastanie gwałtowne, brutalne. A przy okazji pokażę Wam, co widać na telefonie komórkowym. Tu jest telefon, macie moc, macie różne rodzaje trybów pracy. Mogę tu poprzełączać. Maksymalna moc wyjściowa do sieci. No to jest ciekawe. To potencjometrem. Inteligentna sieć. Dużo ustawień, ale
nazwa urządzenia, zdalne wyłączanie, zarządzanie energią, ile energii jest używanych, ile limity. No jest tutaj konfiguracja sieci, odłóż urządzenie, ale to możecie sobie wszystko zobaczyć w instrukcji obsługi. A ja wracam tutaj i tak, patrz, 2988 W biorę, ale ja zmniejszę do 800, bo to nie ma znaczenia, powinno się za chwilę zmniejszyć do 800 W i zacznę pobierać energię tutaj, z tej strony i zobaczymy, czy jak będę pobierał więcej niż 800 W, to czy on będzie pobierał z sieci więcej niż 800, czy z sieci tylko 800, a resztę z akumulatora. I się to zmniejsza. A, jeszcze wrócimy tutaj. Teraz mamy 1442 W. Włączony jest pobór energii. 240 V AC. USB jest wyłączone. Jest 600 W. Dobra, w związku z tym tu potwierdza nam, tak, jest 600 W, tu jest 0 i ja uruchomiłem grzałkę. 1200 W i patrzcie, 1200 W bierze. Czyli mimo, że ograniczyliśmy mu pobór, to jest to tylko pobór ładowania, no ale dajmy mu większą moc. Teraz pobieramy 2600 W. I on bierze 3 kW. Mimo, że nastawiony jest tutaj ogranicznik do 800 W. No i by wam korki wywaliło. Działa jako UPS. Spróbuję go jakoś przestawić, żeby działał w innym trybie. Dałem maksymalne ładowanie tutaj 3 kW. I co się stanie, jak włączę dodatkowy odbiornik? Włączyłem dodatkowy odbiornik. O, 3,7. Widzicie? Zobaczcie. 3,8, 3,7. Ja muszę to szybko wyłączać, żeby nie uszkodzić tych mierników. Czyli dodało. Tyle, ile bierzemy, plus ładowanie. Szukamy w instrukcji obsługi jakiejkolwiek informacji na temat, żeby się dało to wyłączyć. Bo prawdopodobnie jedyną możliwością będzie taką, że jak chcecie pobierać z niego większą moc niż daje wam przewód sieciowy, to jest odłączenie się od sieci. I faktycznie wtedy działanie z niego jak z magazynu energii. Bo w takim przypadku jest przezroczysty i tyle, ile my tu weźmiemy energii, a możemy wziąć 7 kW, to tyle on pobierze z gniazdka. A żadne gniazdko tego nie wytrzyma. Jedno gniazdko. Są 4 gniazdka z przodu. Mamy informację, że w trybie działania UPS nie bierz więcej niż 3 kW z gniazdka. No, a nie ma możliwości wyłączenia trybu UPS w inny sposób, przynajmniej nie doczytaliśmy się, niż wyłączenie go z gniazdka z prądu. Czyli jako UPS działa wam do 3 kW. Możemy ustawić takie parametry jak jednorazowe ładowanie AC, natychmiast albo o konkretnej godzinie, czas zakończenia, do kiedy mamy ładować, ile procent naładować, stopień naładowania, chyba to jest w watach, a to jest w procentach, zatrzymać, gdy jest pełny. I mamy też drugi tryb, ładowanie, i tu ustawiamy sobie różne parametry custom, czyli jakieś tam opłaty są cenowe. Także jest trochę takich ustawień. Tak jak mówiłem, to wszystko macie w instrukcji, ale na razie mnie interesuje, czy faktycznie będzie w stanie on nam dać tą pełną moc 7 kW. Fotowoltaika możemy tak podłączyć na MC4 i tu jest między 120 a 450 V, czyli taka instalacja dość sporawa fotowoltaiczna, a przez XT90, czyli ten kabel, który był załączony, i tu możemy napięcie, pisze loft, ale nie ma napięcia. Gdzieś pewnie jest. Pewnie w instrukcji jest, zaraz znajdziemy.
Od 12 do 50 V i maksymalnie 1200 W. A tam mamy maksymalnie 2,5 kW. Także tyle, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Dwa źródła, no i oczywiście ten XT90 to macie jeszcze możliwość podłączenia zapalniczkowego gniazdka. Chyba że w drugim nie XT90, a tu drugie. A jeżeli chodzi o zapalniczkę samochód, to mamy XT60, czyli mniejsze żółte gniazdko z lewej strony. 240 W, 12 V. A to jest dokładnie tu napisane. Może 12. Tutaj. 24. A tak, 12 to tak, bo to może być 24 V samochody ciężarowe. 120 W, 12 V, 10 A. To jest ciekawy rysunek. A, to jest wyjście. Wyjście, mówiłem wam, do gniazdka przez ten mikroinwerter. Sterowanie fotowoltaiką i gniazdkiem samochodowym jest możliwość, czyli dokładnie o ten tryb. Możemy przestawić się albo tryb PV, albo tryb ten drugi, czyli DC wejścia i możemy podać, jaki jest maksymalny prąd poboru. Przestaw go na ten, to już to ci zabiorę. Przestaw go na tryb, pokaż te tryby jakie są, będzie łatwiej. O, mamy tryb PV, tryb DC i jakbyśmy chcieli z zapalniczkowego gniazdka brać, ale żeby samochodowego akumulatora nie nadwyrężyć za bardzo, no to możemy wejść tam, pobrać, dać możliwość ustawienia w amperach. O i tutaj jest od 1 ampera do maksymalnie 20 amper. Dobra, to mamy to, jeżeli chodzi o to wejście jedno fotowoltaiczne. Jeżeli chodzi o drugie wejście fotowoltaiczne, ja podłączyłem się teraz do sztucznego słońca, bo mi łatwiej tym sterować. I mamy, popatrzcie, pobór prądu 3 W, tam transformator w tym bierze 3 W. Weź tam włącz PV-kę, tam jest przełącznik. O. Przełączyliśmy i powinno teraz zacząć pobierać energię z fotowoltaiki. Z tym, że to będzie brało tyle energii, ile to sztuczne słońce mi jest w stanie dostarczyć, czyli jakieś 200 W. Ale działa, dostarcza tą energię z fotowoltaiki, tym drugim wejściem. Niestety w aplikacji nie ma żadnej informacji na ten temat. Mamy, że jest źródło AC, chyba że czekaj, AC bym wyłączył. Co się stanie, jak mu... O, na Hama wyłączyłem AC. Po wyłączeniu AC i tak nic nie ma. Ma jakieś ładowanie albo coś? Jest no szara. Wszystko jest na szare. A, bo tu ma jakieś ładowania, nie? Te PV. PV-ki i tym podobne, nie? Więc teoretycznie powinien tutaj informować nas, że coś się dzieje, ale nic nie wyświetla. Może trzeba jakąś aktualizację programu zrobić, wtedy będzie coś więcej wiadomo. No bo teraz mi energię bierze i macie 100, 220, 212 V. Taka energia jest i ona jest brana z fotowoltaiki. Ale w aplikacji tego nie widzimy i tam nie jest to rozbite. Ważna informacja. Tutaj macie przewody, ale właśnie one są do tego, żeby do sieci, do podłączenia mikroinwertera, który będzie wysyłał energię z tego urządzenia do sieci. Zobaczcie, jak mamy też zresztą Possibota panele fotowoltaiczne. Kolor czerwony ma wyjście męskie i tutaj mamy kolor czerwony, też wyjście męskie i kompatybilne ze sobą. A te drugie przewody, kolor czerwony to jest żeński, kolor czarny męski. Także bardzo ważne, żebyśmy tych przewodów nie podłączali jako źródło fotowoltaiki, tylko te pojedyncze. A to jako on wtedy jest tym panelem fotowoltaicznym, czyli takim, możemy go podłączyć do tradycyjnego falownika i udawać, że to jest fotowoltaika. Wyłączyłem wszystkie źródła, została tylko ta fotowoltaika i mamy 31 W i też tutaj w końcu pojawiło się to źródło, że jest fotowoltaika i samochód. Także system działa, możemy ładować się
też przy pomocy zwykłych, takich małych, to jest 200 W paneli fotowoltaicznych. Tak. Nie chce mi się szukać opisu, ale to 200 W było. No, 200, nie? Dobra, dołączmy zasilanie główne. Tu do cienia chodźmy i mamy teraz zarówno AC, jak i normalny prąd, ale niestety nie działa nam fotowoltaika, ta wielka, ta tradycyjna, czyli działa, tylko nie ma podglądu. Ona jest traktowana w jakiś dziwny sposób. Podłączyłem ją. Wiem, że idzie z niej 200 W, ale tej informacji nie mam. A czemu tu jest całkowity wkład 162 W? 300. A, zaczęło rosnąć teraz powoli, nie? Tak, 500. I to będzie nam rosło do ponad 3 kW. Podłączyliśmy Fossipota jako źródło fotowoltaiczne do falownika DEJE. Teraz na falowniku DEJE mamy informację, że 774 W idzie z fotowoltaiki. On tam się ładuje. Trochę też z sieci idzie, bo podłączyłem go też do sieci energetycznej, bo miałem niski poziom akumulatora. Weź przełącz go na Fossipota, żeby pokazać z Fossipota ile idzie. Bo Fossipot ma teraz tu na dole 60 W, tak? Na razie idzie z niego. To jest to żółte, nie? Przeżyło się. A, no dobra. 794 W. O, zapipczało i wyłączyło się. Także nie wiem. Działa, ale to jak pisze producent, bo on tu pisze, tak, pierwsza rzecz pisze 800 W, 28 do 35 V, 30 A maksymację i dla mikroinwertera, ale oni mówią, jaki konkretny mikroinwerter trzeba kupić. Ich mikroinwerter. Ja to podłączyłem do DEJA, a jak widać teraz się wyłączyła ta transmisja, więc nie wiem, czy po prostu jest kwestia ustawień jakichś w DEJU, czy w nim, czy po prostu musi być jednak faktycznie dedykowany mikroinwerter. Działa, ale nie do końca mogę Wam zagwarantować, że będzie działało z urządzeniem innym niż tym, o którym pisze instrukcja obsługi. Mikroinwerter innej firmy podłączyłem. On ma 4 wyjścia, a wykorzystałem 2. I tu mam licznik, zobaczcie, 115 W. Rośnie cały czas, bo tutaj musi się dogadać, tak, 118. Musi się dogadać, 120. MPPT musi sobie znaleźć wspólne, ale jak widać jest w stanie pchać energię poprzez mikroinwerter do sieci. Ustabilizowało się i teraz jest tak 720, 23 już. Nawet rośnie cały czas, a właśnie spada, rośnie. Także na 720 W ten mikroinwerter jest w stanie dogadać się z Fossibotem i wrzucać do sieci. Ale nie ustawiałem ani w Fossibocie jakichś tam parametrów, ani w tym mikroinwerterze, więc być może jest tak, że tam jeszcze trochę można pozmieniać. Tym bardziej, że widzicie, ten mikroinwerter ma 4 wejścia i też nie wiem, czy on ma MPPT z tej strony, czy z tamtej. Taki znalazłem gdzieś w piwnicy i go podłączyłem dzisiaj do testów, żeby zakończyć te testy zresztą. Test UPS-a. Zobaczymy, ile czasu potrzebuje od wyłączenia zasilania tutaj do tego. Masz drugą ręką, że potrzymaj ty, żebyś go widział. Dobra, no to musimy troszkę pokombinować. Gotowy jesteś? No. Uwaga, start. Poszło? Tak, Jest? zatrzymany jest. Tak, sprawdzimy, jak nam żarówka mignie. Zobaczymy, jaka jest sinusoida teraz, jak on generuje. Taka jest z sieci elektrycznej. Dobra, weź skieruj ją, pokaż żarówkę
Zaczęli mrugnięcie żarówki. Gotowe. O, wyłączyłem. I pokaż sinusoidę od razu, jak teraz wygląda. Tak samo. Tak samo jak tam. Czyli jeżeli chodzi o UPS, to no jest, myślę, że jest ok. Możemy powiedzieć, że te cykle, wszystko jest dobrze. Dobra, ładujemy i czekamy na maksymalny pobór energii z niego jeszcze. 7,2 kW energii on ma dać po wyłączeniu go z sieci. Pierwsza rzecz, uruchomię ładowarkę samochodową. Mamy co mamy. Dodatkowo mamy jeszcze tego wariata i go wiadomo włożyć na jedynkę. Ile on podaje? Cokolwiek widzisz? Jest 500, 400? Chmury widzę. Właśnie. O, 0 W. 0 W. Może gniazdko połączone być. Teraz jest włączone. No to ważne. Albo i nie. 370 W widać teraz. 370 W, tak? No. Dobra. Zobaczmy aplikację, co pokazuje. ...680. Czyli tam musimy znowu zwiększyć o 1 stopień. Dobra. I teraz zobaczmy aplikację. Okulary sobie wezmę. Jest. 7,2. 7,2, 15 kW. 63% mamy naładowania. No to trzeba przyznać, że bierzemy i szybko sprawdźmy, żeby nie było, że jest inaczej. 2, prawie 2,5, 2, prawie 1. Tutaj mamy 2,1,3 i na tym, co nic nie widać, widać cokolwiek? Widać 740. Dobra, zresztą coś. No i no to tyle, czyli działa, cały czas idzie ta energia. 7 kW możemy brać z 4 gniazdek. Z jednego gniazdka nie udało nam się wziąć więcej niż 15 A. Zaczęło wariować, ale to nie wiem, czy wariowało dlatego, że auto się nie mogło dogadać z tą ładowarką, czy dlatego, że coś innego było, bo to auto jest hybryda, więc ona też to ładowanie jest takie proste. System działa, ja poczekam, aż się rozładuje Fosibot, tak zostanie 10% energii, czy ten czas wytrzyma odpowiedni. I bardzo ważna rzecz, po raz kolejny wam mówię, nie może być w takim momencie włączone do gniazdka elektrycznego Fosibot, bo on te 7 kW by chciał brać nam z gniazdka i każde gniazdko jednofazowe tego nie wytrzyma. Czyli albo bierzemy z gniazdka 2,5 kW, z niego 2,5 kW i gniazdko nam daje też 2,5 kW, albo nie bierzemy nic i ustawiamy sobie, z jaką mocą chcemy go ładować. Od 800 W do 3 kW. Jest to pokrętło, regulacja dość precyzyjna. A potem jak teraz podłączamy go, oczywiście fotowoltaika może być podpięta, samochód, inne rzeczy, gniazdko samochodowe, taki czuję zapach, bo mi te grzejniki się zagrzewają i tak ktoś się pali, a to są te grzejniki. Może być fotowoltaika, może być gniazdko samochodowe, tam mamy możliwość regulacji mocy, z ile z samochodu bierzemy, czy 1, 2, 3, 4, tam do 10 A, nie, do 20 A było, do 20 A. Także dość duża regulacja. No też oczywiście gniazdko samochodowe wam nie powinno wytrzymać 20 A, bo 10 A jest maksymalny prąd. No bo tak jak teraz właśnie jedziemy. I do tego urządzenia możemy dokupić 2 zewnętrzne akumulatory Fosibota, takie same jak on w wyglądu. Podłączamy je z tyłu i każdy z nich dodatkowo jeszcze ma w sobie 5 kWh zgromadzonej energii, co w sumie nam daje 15 kWh. Także takie bardzo mocne, przenośne źródło elektryczne dla tych, którzy potrzebują. Przenośne. 70 kg wagi, więc ta przenośność nie jest taka do końca fajna,
dwóch silnych mężczyzn może to nieść po schodach, ale ma też kółko i można to ciągnąć i tutaj jest ta rączka wyciągana i wtedy to ciągnięcie jest dużo łatwiejsze. Dobra, mamy test. I gdzie to pisze 105? Tu u góry gdzieś. Dobra, też strzałką pokażę na ekranie. Jest 105, widzę u góry. Czyli mamy USB typu C, które 105 watów daje, a napisane jest, dobrze, 100 wat. A drugie daje 20, nie? Tak. To sprawdź to drugie od razu. I tam mamy USB typu C i Typu A. typu A jeszcze. Dobra, a wiadomo, to jest takie zwykłe 3 amperowe czy 2 amperowe? Nie, bo tam może mieć 20 watów pewnie. Też podpisane Tak, było chyba, nie? Quick Charge 3.0, ale Dobra. 20-30 watów pewnie. No, ale to co są najważniejsze. Czyli teraz test się uruchamia. Już coś widać, czy jeszcze 20 watów u góry widać. 20 W? No dobra, widzę też to. I tam pokazuje te różne systemy odnośnie dogadywania się z Samsungiem i tak dalej. Dobra, czyli mam potwierdzone. Prądu zostało jeszcze na 8 minut. Dokładnie. Nadal 7 kW jest brane. 24%. Czyli działa, no. Działa, świeci, ładuje auto, ładuje wszystko. Jest w stanie całą swoją energię z tą pełną mocą przekazać odbiornikom. No to ciekawie wygląda, prawda? Także możecie takim urządzeniem awaryjnie zasilić naprawdę mocno swój dom. Sprawdzimy ten bezpiecznik. Tak jest bardziej ostry obraz. Mamy 234 V, żarówka świeci. Wywaliłem go, żarówka nadal świeci, czyli w gniazdkach jest napięcie, ale tu nam napięcie spadło do 0,3 V. Czyli jest to zabezpieczenie tego wyjścia. A włączymy jeszcze raz. I mamy 234 V prądu przemiennego. I taką ładną sinusoidę. Przełączyłem się na kamerę przednią, żebym też na tym filmie trochę wystąpił. To jak widzicie na budowie, jeżeli mamy szlifierki, mamy wiertarki, kilka różnych urządzeń elektrycznych, mamy też betoniarkę, to nawet chwilowe włączenie kilku urządzeń naraz nie spowoduje przeciążenia tego urządzenia. Oczywiście jego pojemność 5 kWh jest dość niska, jeżeli chcemy pobierać prąd z mocą 7 kW przez długi okres czasu, ale jeżeli tak normalnie używamy, czasami można czajnik załączyć też, nie przeszkadzając innym w pracy, żeby mieć kawę, herbatę. Także tutaj jest na pewno to bardzo wygodne urządzenie, a jak jeszcze będziecie mieli dodatkowy zewnętrzny akumulator do tego, no to wtedy już można ten prąd nawet dowozić samochodem, doładowując ten akumulator na zewnątrz i można działać awaryjnie. Bardzo, bardzo fajne urządzenie. Myślę, że ci, co potrzebują, powinni go mieć. A ci, co nie potrzebują albo potrzebują dużo mniejszą moc, też mogą go mieć, bo jest wygodnym źródłem dużej ilości energii na potrzeby domowe. Dziękuję za lajki i zapraszam na kolejne testy tego typu.